Cześć, dzień dobry. Zapraszam na relację z mojego 7-dniowego wyjazdu w Alpy, podczas którego odwiedziłem trasę Grossglockner-Hochalpenstrasse w Austrii. Następnie udałem się do Włoch i tu moim głównym celem była słynna przełęcz Stelvio, a na deser zostawiłem przełęcz Sella w Dolomitach. Które z tych miejsc zrobiło na mnie największe wrażenie? Czy wyjazd solo to był zły pomysł, a jazda w temperaturze 40 stopni jeszcze gorszy? Na te oraz inne pytania odpowiem w tym materiale. Po wielu latach jazdy w Polsce, głównie w mieście i na obwodnicach, zapominam o sportach i supermoto. Kupuję Adventura'a, rezerwuję motocykl u niemieckiego dealera i po tygodniu odbieram maszynę. Wybór pada na Hondę Africa Twin z roku 2020 ze skrzynią manualną. Wymieniam opony, zgłębiam temat ciuchów turystycznych, planuję wyjazd i jadę w trasę. Moją wyprawę rozpoczynam pod koniec czerwca. W tym czasie Europę zalewa fala upałów, a temperatura dochodziła do 40 stopni Celsjusza. Po przejechaniu 660 km w większości po autostradach, co zajęło mi z przystankami około 9 godzin, docieram do okolic Wiednia, gdzie spędziłem pierwszy nocleg. Następnego dnia rano kupuję winietę na 10 dni w cenie 5,10 € i jadę przez Austrię. Tego dnia przejeżdżam 430 km trochę przez autostrady, ale większość przez drogi lokalne i w okolicach godziny 15 docieram do miejsca, gdzie spędzam drugą noc. Nadszedł ten dzień trzeci mojej podróży. Za chwilę przejadę trasą Grossglockner-Hochalpenstrasse. Po bardzo skromnym śniadaniu, ale dobrze przespanej nocy, o godzinie 8 ruszam w kierunku Grossglockner. Poprzedniego dnia kilka razy sprawdzałem różne prognozy. Zapowiadała się dobra pogoda, ale do godziny maksymalnie 12, później mogą pojawić się deszcz i burze. Jak się później okazało, prognozy się sprawdziły. Od hotelu do bramek dzielił mnie dystans 35 km. Po 45 minutach docieram do punktu poboru opłat. Za wjazd zapłaciłem 36,50 €. Samochody w czasie mojej wizyty płaciły 46,50 €. W cenie biletu dostałem mapę oraz pamiątkową naklejkę. Alpejska droga widokowa Grossglockner-Hochalpenstrasse o długości 48 km, uważana za jedną z najpiękniejszych w Austrii, została otwarta w 1935 roku. Trasa dostępna jest od początku maja do początku listopada, ale przed przyjazdem lepiej dokładnie sprawdzić, czy droga jest przejezdna. Ja w pierwszej kolejności kieruję się do punktu widokowego, na którym będę podziwiał lodowiec Pasterze oraz Grossglockner, najwyższy szczyt Austrii o wysokości 3798 metrów nad poziomem morza. W tym celu na rondzie zjeżdżam drugim zjazdem, ale jeszcze tu wrócę. Po bardzo krótkiej przerwie na podziwianie widoków jadę dalej.
Po godzinie 9 docieram do punktu widokowego. Niestety zaaferowany pięknymi widokami nic nie nagrywam. Mam tylko to zdjęcie, na którym widać lodowiec Pasterze, a po jego lewej stronie najwyższy szczyt Austrii, Grossglockner. Po przerwie ruszam dalej i jadę w kierunku kolejnego punktu widokowego. Tym razem będzie to najwyższy punkt tej trasy, jakim jest Edelweiss-Spitze. Po godzinie 10 docieram do punktu widokowego Edelweiss-Spitze. Jestem na wysokości 2571 metrów nad poziomem morza. Miały być piękne widoki, a wyszło jak widać. Kupiłem pamiątki, popatrzyłem na chmury i wracam tą samą drogą, którą przyjechałem. Pogoda jest niepewna, więc nie tracę czasu na zbędne przerwy. Przed godziną 13 tankuję konia, a następnie przekraczam granicę austriacko-włoską. Za chwilę pogoda diametralnie się zmieni. Pojawi się burza, silny wiatr i konkretny deszcz. Temperatura na jednej z przełęczy spadła do 9 stopni. Widoczność była na kilka metrów. Po godzinie 16 docieram do włoskiego hotelu i tak kończę dzień trzeci mojej podróży. Zaczynam kolejny ważny dzień tej podróży. To już czwarty. Po świetnym śniadaniu i równie wspaniałym poranku po godzinie 8 ruszam w kierunku przełęczy Stelvio. Pogoda jest idealna. Jest lekki stres przed ciasnymi zakrętami, ale nastawienie mam bardzo dobre.
Około godziny 10 docieram do miejscowości Prato. To od tej strony zacznę wspinaczkę. Jest ona najbardziej popularna. Jest też opcja wjechania od Bormio, podobno łatwiejsza, a także od strony szwajcarskiej. Po chwili zaczynam oficjalnie wjazd na trasę do Stelvio Pass. W tym miejscu znajduje się zakręt 48. Zaczynamy odliczanie. Przejeżdżam przez miejscowość Trafoi i zaliczam numerowany zakręt 45. Widoki są obłędne. Jadę ostrożnie, zachowawczo, bo nie mam doświadczenia na takich trasach, ale z każdym zakrętem stres trochę opada. Piękne widoki trochę rozpraszają, ale wiem, że w drodze powrotnej będzie łatwiej i wtedy jeszcze będzie okazja patrzeć na Alpy. Początek trasy prowadzi przez las, a drzewa przysłaniają góry, ale mniej więcej od zakrętu 32 widok się zmienia. Martwiłem się, że wyjechałem zbyt późno, bo ważniejsze było dla mnie śniadanie, a ruch będzie bardzo duży. Jednak wyszło na to, że dużo osób tak pomyślało i ruszyli wcześniej, przez co ja miałem naprawdę dobrą drogę. Docieram do słynnego zakrętu numer 10, gdzie wielu motocyklistów zalicza glebę, a węgierski twórca z kanału Keniar Photo uwiecznia to na swoich rolkach, a ja zaliczam fotkę i jadę dalej. O godzinie 10:30 po około 25 minutach docieram na Przełęcz. Temperatura na Przełęczy była poniżej 10 stopni, a ruch umiarkowany.
Przełęcz Stelvio, Stelvio Pass, Passo dello Stelvio, Stilfser Joch to przełęcz położona we włoskiej części Alp na wysokości 2758 metrów nad poziomem morza. Jedni uważają, że to miejsce przereklamowane z masą rowerzystów, samochodów i autobusów, a dla innych obowiązkowe miejsce na mapie motocyklisty. Krążą legendy na temat 48 niebezpiecznych zakrętów, na których wystarczy chwila nieuwagi czy lekkie hamowanie i gleba murowana. Postanowiłem to sprawdzić i powiem wam tak, jest dobrze, to miejsce jest bardzo popularne, ale nie jest przereklamowane. I wiecie co? Jeszcze tu wrócę. Nie wiem kiedy, ale wrócę. Po krótkiej rozmowie z rodakami, od których biła naprawdę pozytywna energia, jadę dalej. To był bardzo dobry dzień, pełen wspaniałych widoków. Dla takich chwil tu przyjechałem i zachęcam wszystkich, aby korzystać z okazji i nie odkładać wyjazdów na później. Zaczynam dzień 5 podróży. Dziś odwiedzę Dolomity, a dokładnie przełęcz Sella oraz przejadę przez część trasy zwanej Sella Ronda. Z hotelu do przełęczy mam ponad 100 km. Przejechanie tego odcinka zajmuje mi około 2 godzin. Planuję dziś przejechać około 270 km i zakończyć dzień w okolicach Innsbrucka przy granicy austriacko-niemieckiej. Po drodze dokonuję drobnej naprawy uchwytu do kamery przy użyciu trytytek. Niewiele to daje, więc jadę dalej. Pogoda jest niepewna i jest dość chłodno. Nie decyduję się na przejechanie całej trasy Sella Ronda, na którą składają się 4 przełęcze, wspomniana Passo Sella, Passo Pordoi, Passo Campolongo oraz Passo Gardena. Sella Ronda to taka pętla około 40-kilometrowa wokół masywu górskiego Sella we włoskich Dolomitach. W Alpach włoskich, austriackich, szwajcarskich byłem kilka razy, ale Dolomity odwiedzam pierwszy raz. Robią niesamowite wrażenie, jak z innej planety. Dolomit to skała, która składa się z węglanu wapnia i magnezu. Z wyglądu przypomina wapień, ale jest od niego twardsza. Dolomity to w sumie też Alpy położone w ich wschodniej części. Dają zupełnie inne wrażenia niż te oglądane wczoraj na Stelvio. No jest pięknie. Dojeżdżam do przełęczy Sella. Widać sporo turystów, a ruch jest większy niż na trasie Grossglockner-Hochalpenstrasse, którą odwiedzałem trzeciego dnia. Przełęcz Sella położona jest na wysokości 2218 metrów nad poziomem morza. Jest tu sporo zakrętów, ale wydaje mi się, że to łatwiejsza trasa w porównaniu do Grossa.
Jeżdżę po zakrętach przez jakiś czas, po czym przed przełęczą Pordoi zawracam i jadę tą samą drogą, co przyjechałem. Kieruję się w stronę Innsbrucka. Zatrzymuję się założyć kurtkę przeciwdeszczową, bo widać ciężkie chmury na horyzoncie, a motocykliści, których mijam sprzeciwka, są ubrani w warstwy od deszczu. Deszczu jednak nie było, a do hotelu docieram przed godziną 15. No to zaczynam dzień 6. Nocleg spędziłem przy granicy austriacko-niemieckiej, czas wracać do domu. Przede mną 1200 km, które rozłożyłem na 2 dni. Wracam przez Bawarię i tu doświadczam na pożegnanie pięknych widoków. Niemieckimi autostradami docieram do Monachium, gdzie tankuję Afrę i jadę dalej w kierunku Dresden, gdzie spędzę ostatnią noc. To chyba dobry moment, aby podsumować wyjazd. Przejechałem przez 7 dni 3130 km. Przepaliłem niecałe 180 litrów paliwa. Średnie spalanie z całej trasy to 5,7 litra na 100 km. Znikome zużycie oleju, a nastawiałem się na większe. Przejdę teraz do wybranych przeze mnie destynacji. Zacznę od Großglockner. Uważam, że to idealne miejsce na początek przygody z turystyką motocyklową. Ja nie doświadczyłem dużego ruchu, stopień trudności średni, nawierzchnia bardzo dobra, miejscami bardzo szeroka, widoki piękne. Jest wiele miejsc, gdzie można się zatrzymać, posiedzieć i coś zjeść. Stelvio, no klasyk, trzeba odwiedzić, ja nie żałuję. To miejsce wymaga jednak podstawowego doświadczenia i ostrożności. Często to nie zakręty są niebezpieczne, tylko inni uczestnicy, którzy nie stosują się do podstawowych zasad jazdy. Nawierzchnia. Okej, miejscami wąska, to trasa zdecydowanie trudniejsza od Grossa. Miejsc do zaparkowania i odpoczynku nie ma zbyt wiele, ale są. Według mnie z 3 odwiedzonych miejsc na Stelvio były najlepsze widoki i jest ten klimat i dreszczyk emocji. Planuję wrócić. Sella Ronda, szerokie drogi, bardzo dobra nawierzchnia, jest trochę miejsc do odpoczynku. Są parkingi, ale jednak ruch jest dość duży i myślę, że jak ktoś chce polatać po winklach, to dużo więcej frajdy będzie na Großglockner Hochalpenstrasse. Widoki natomiast nie do podrobienia. Obok tych pięknych gór przejeżdża się bardzo blisko, co robi piorunujące wrażenie. Jeśli wybierasz się samochodem z myślą o wędrówkach, zdecydowanie polecam to miejsce. Jest to też miejsce idealne dla rowerzystów, tak słyszałem. Ja tu wrócę z rodziną na hajki. Cieszę się, że odwiedziłem te miejsca. Wszystkie mi się podobały. Na koniec odpowiem na pytanie, czy jazda solo jest ok. Myślę, że to sprawa indywidualna. Jeśli nie masz z kim jechać, to warto jechać solo. Mi się podobało, czułem się niezależny, nie czułem presji grupy, nie poświęcałem czasu na uzgodnienia. Wymyśliłem trasę i wdrożyłem plan w życie. Bardzo dziękuję za poświęcony czas, a jeśli film Ci się podobał, napisz komentarz. Do zobaczenia na trasie.